Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź Enewo, kupuj na Enewie. Oj, szanowni widzowie, drogie żbiczki, trudne się wylosowało, ale kto da radę jak nie my? Ja witam serdecznie, Zajczan z tej strony, proszę państwa, to jest nasza pierwsza wspólna seryjka, zrobimy sobie z tego równoprawną, piękną, tradycyjną serię z Europy Universalis 5. Wiem, że EU5 miało premierę dawno, DLC na Bizancjum już wyszedł, ale to co tam się odzajęcza w tej Europce, a zwłaszcza w tym nowym bizantyjskim DLC-ku, to przechodzi ludzkie pojęcie. Nie wiem, czy to bardziej opisywać w kategoriach tragedii, czy w kategoriach katastrofy, ale to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie. No takiego syfu to ja dawno nie widziałem, ale trudno. Spróbujemy, poklikamy, może coś fajnego nam się tu ugotuje w tej naszej wspólnej fabułkowo-gameplayowej serii. Także proszę państwa, usiąść wygodnie, rozsiąść się, Zajączek trochę ponarzeka, ale nie cały odcinek. Przeprowadzimy piękną kampanię. Nowa rozgrywka, jako Bizancjum. Generalnie myśmy Bizancjum ogrywali na streamie. I to był smutek, ból i żałość. Nie pod tym kątem, że Bizancjum jest tam w dobie upadku i jest ciężko, bo nie jest ciężko. Właśnie o to chodzi, że nie jest ciężko, tylko to jest tak idiotycznie, beznadziejnie zrobiony content, fabułka, mechaniki, że normalnie ręce opadają. Cała nasza rozgrywka będzie generalnie polegała na tym, żeby jak najszybciej, jak najwięcej podbijać i to jest całe ratowanie Bizancjum. Generalnie porównując sobie do zawartości, jakie Bizancjum dostawało w EU4, gdzie tam też się ratowało to Imperium jeszcze w gorszej sytuacji, jakie tam były przyjemność mechanicznie, fabułkowo, gameplayowo, co tam się robiło, a w porównaniu do tego, no to nie ma porównania. Generalnie to EU5 jest nadal niegrywalne i jeszcze długo będzie niegrywalne. Tu nie ma chyba żadnej pozytywnej rzeczy, jeżeli chodzi o EU5, poza tym, że po prostu pozabierali mechaniki dużo z Imperatora Rom. Jak ktoś chce sobie pograć fajną Europkę 5, to polecam Imperatora Rom, poważnie. To się tam na pewno odnajdzie i będzie się lepiej bawił niż w tym czymś. Idealnie poziom EU5 i tego DLC-ka podsumowują nie te w większości negatywne recenzje, powinny być przytłaczające negatywne, ale tutaj znalazłem piękne, proste podsumowanie. Czy jak to, w sensie piękne podsumowanie. Ten cytat, Syf znowu nas oszukali, to powinno być normalnie motto paradoksu. I ja sobie pozwoliłem, tutaj dałem, rozumiesz, perfekcyjną nagrodę, okejkę i powieliłem komentarz. Jeżeli ktoś grał, to pewnie ma podobne odczucie, jeżeli komuś się podoba, no to jest chyba szwedzkim hatfuszpiegiem. My sobie poklikamy, spróbujemy zrobić z tego jakąś seryjkę, ale no nie spodziewajcie się cudów. Za niedługo wychodzi update do EU4, do modyfikacji Unbananer, tam też wtedy uderzymy, jakąś seryjkę zrobimy i zobaczycie, jak można fajnie sobie robić, rozumiesz, w grze, która polega na kolorowaniu mapy i tabelkach Excelowych, gdzie faktycznie można fajne mechaniki, fajną narrację, fabułkę, eventy, przygodę, a nie Syf znowu nas oszukali. Klasyk. A, i w tle gra soundtrack z Heroesów, ponieważ zawartość soundtrackowa w tej gierce to jest jakieś nieporozumienie, a ja wam zaraz pokażę. Zaraz zaczniemy też klikać, ale jeszcze muszę ponarzekać, bo to jest jakieś, kurwa, to się w pale nie mieści, co tu się dzieje. Dobra, weź to wypierdzielaj, bo to i tak nie ma znaczenia. Wchodzisz normalnie w soundtrack, tu są jakieś soundtracki, rozumiesz? Nawet nie możesz ich odklikać. Większość soundtracków bizantyjskich dodanych to są jakieś greccy mnisi napierdzielają jednym tenorem, basem i to przy 10 zapętlonej nutce, jak już godzinę siedzisz, to ci psycha siada. Nie da się tego powypierdzielać. No generalnie ręce opadają. Wiem, że będzie można sobie zatentegować soundtracki własną playlistą albo modyfikacją, no ale no mamy 2026 rok. Jeżeli nie da się zrobić zakładki, żeby swobodnie odklikiwać, przeklikiwać utwory, to jest... ręce opadają. Generalnie są tu jakieś mechaniki. Są jakieś mechaniki dodane, jakieś losy Feniksa, bizantyjska sukcesja, losy tych Turków, którzy się rozszerzają, ale to sobie nie ma żadnego większego wpływu. Po prostu trzeba jak najszybciej podbijać Osmaniego, potem trzeba podbijać drugiego w kolejności Beika i tak po prostu podbijaj i tyle. Jak podbijesz, zrobisz jakiś evencik, dostaniesz plus 10 za dogowolenia szlachty i co jest cała mechanika. No normalnie ręce opadają, ale dobra, spróbujmy normalnie rozegrać. Od teraz już nie narzekamy, tylko bierzemy się za mocną rozgrywkę. 1 kwietnia 1337 roku na tronie bizantyjskim zasiada niejaki Andronikos III Palolilologos. Musicie przyzwyczaić, Zajączek lubi troszeczkę przekręcać nazwy.
Androikos III Palilologos jest chorowity oraz chciwy. Widzę, że te perki też się losują. Ostatnio był tchórzem i był chciwy, a teraz jest nagle chorowity. Interesujące. Mamy upadające Byzancjum w dobie kryzysu obecnych oraz nadchodzących. Ale spokojnie, spróbujemy to wyprostować, spróbujemy to naprawić. Make Byzantium Great Again będzie nam przyświecać. Tu mamy praktycznie całą Anatolię zdominowaną przez inwazyjne ludy tureckie. Czy cała Anatolia upadła? No nie, broni się jeszcze jedna bizantyjska wioska w Filadelfii i to nie jest ta amerykańska Filadelfia. Proszę Państwa, zaczniemy od tego, tym naszym Byzancjum, że jak ktoś nie ogarnia mechanicznie EU5, nigdy nie widział, nie grał, nie klikał, no to się różni od EU4, to trzeba przyznać. Czy na plus, czy na minus? No na razie na minus, no bo jakby na plus się różniło, to by dało się klikać, a na razie na minus, bo nie da się tego sensownie klikać. Powyzwalamy papety, bo mamy beznadziejną kontrolę. Wejdziemy sobie w dyplomację, stworzymy poddanych. Uwaga, mamy 2 historycznych poddanych. Stworzymy księstwo Morei, bo i tak nie mamy przychodu z tych prowincji, a nasze papety będą miały tam kontrolę, będą zarabiać, będą nam procent z tych szekli dawać, przede wszystkim będą też wystawiać armię, na czym nam bardzo zależy. Robimy to w formie lenna. Nie ma chyba sensu wypuszczać w formie innych papetów. Tak samo Tesalię wyklikamy jako papecika nowego. Oraz dodatkowo Tesalii przekażemy tutaj górzysty region południowego Epiru, ponieważ będą mogli łatwiej to utrzymywać. Dobra, właśnie okroiliśmy nasze Bizancjum do takiego, rozumiesz, tasiemca ciągnącego się od Albanii po Konstantynopol, ale to generalnie wyjdzie na plus. Te papety powinny być lojalne, jeszcze na tym zarobimy. Jeżeli chodzi o te wszystkie przywileje, edykty, tu jest bardzo dużo przywilei dla Stanów, na razie to zostawiamy. Generalnie pierwszym naszym celem głównym, żeby uratować Bizancjum, to jest ściśnięcie Osmaniego. To jest pierwszy cel, na czym powinniśmy się fokusować. Drugi cel to jest wbijanie prawomocności. Trzeci cel to jest wbijanie stabilki. W sumie chyba na tym musimy się koncentrować, a te wszystkie 3 cele trzeba podzielić przez niezbankrutowanie, bo tutaj bankrut, przypominam, boli bardziej niż w EU4, to akurat jest na plus. Tak więc będziemy do tego dążyć, nie bankrutując. Na razie minus 42, ale to się naprawi. Przejdźmy przez wszystkie zakładki możliwości, co tu możemy przeklikać. Na razie wartości nas nie interesują. Eventy, te eventy to wołają o pomstę do nieba. To jest jakiś skandal, co tu się wydarzyło. Biurokracja, na razie ta unikalna mechanika też za bardzo nas nie interesuje. Jeżeli chodzi o gospodarkę, no na pewno wyłączamy utrzymanie armii, forty, floty, wszystkiego. Zmniejszamy inwestycje na dyplomację. Na razie możemy całkiem wywalić. Daj mnie, mój drogi Żbiczku, automatyczne opodatkowanie na razie wszystkich stanów. No i trzeba będzie drukować. Oj, inflacyjnie my się zatentegujemy. Chociaż na razie jeszcze moglibyśmy brać pożyczki. To właśnie nie wiem, czy najpierw się zapożyczać bardziej, czy bardziej inflację klikać. Dobra, na razie tą inflację zostawmy. Drukowania pieniążka. Poklikajmy pożyczki. Na razie od Stanów. Weźmy jedną pożyczkę, weźmy drugą pożyczkę. A nawet trzecią pożyczkę, bo musimy troszeczkę jednak poinwestować na początek. Jeżeli chodzi o ryneczek i handel, klikamy automat, przez długo nic nie będziemy handlować, budować, także to i tak nie ma żadnego znaczenia, jeżeli o to chodzi. Także to wypierdzielamy. Jeszcze bym tylko potrzebował w gabinecie, moje drogie eksperty, dokonać pewnych działań. Musimy zatrudnić sobie doradców. Jako Bizancjum jesteśmy imperium, więc mamy 4 doradców, których trzeba wykorzystać. Tu potrzebujemy... Tak, ja wiem, że jak się zatrudnia tych od korony, to rośnie nam wpływy stanowe, ale mamy tylko jednego i do tego rudego, więc mu nie ufamy. A poza tym potrzebujemy ekspertów. Potrzebujemy ekspertów, wybierzemy 2 wojskowych chyba weźmiemy. Weźmiemy jeszcze jednego dobrego wojskowego. Michał Kamenos, dyplomatyczny. Weźmy może tego, bo on potem ma lepsze perki podzielone. O, on jest w ogóle od nas. No dobra, to jednego weźmiemy. Ej, oni na pewno mają losowe perki. Losuję im tutaj. I teraz tak, najlepszy dyplomatyczny, znaczy militarny, lepszy militarny uda się w celu, znaczy w rządzie, będzie pracował nad zwiększaniem prawomocności. To jest twoje jedyne zadanie. Drugi ekspert militarny skupi się na zwiększaniu stabilki. Stabilkę też przez militarnie boostujemy. To jest mucio ważne. Także stabilizacja kraju.
Niejaki, to jest postać historyczna mocna, on jeszcze się przy naszej fabułce przewinie. Johannes Konstantinos. To jest fajny ekspert, on jest przydatny, zwłaszcza w dyplomacji i my go w kierunku dyplomatycznym wykorzystamy. Ponieważ mamy na start tym Bizancjum 10 wyczerpania wojennego. Musimy się jak najszybciej go pozbyć, zwłaszcza do pierwszej wojny z Osmanem. I twoim zadaniem będzie zmniejszanie wyczerpania wojennego. O, pyk. On w ogóle będzie premierem Montuchore wartości będzie wyciągał. Zaufajcie, my już to testowali. Trzeciego żbiczka, czy właściwie czwartego, ostatniego, wykorzystamy do skorowania prowincji. Weź tego. W ogóle jako Bizancjum mamy trochę nieskorowanych prowincji, nie rozumiem, w sensie niezintegrowanych, no ale to w sumie nieskorowane. Czemu mamy na start, mieliśmy tam poza Macedonią coś jeszcze, ale to Macedonię Górną weź skoruj, a częściowo jest skorowana. Ten DLC dodaje, rozwija mechanikę prawosławia. Ta mechanika prawosławia wydaje się całkiem interesująca, tu jest mechanicznie rzecz zrobiona, tylko że na początek my w ogóle z tego nie będziemy generalnie chyba korzystać. Tej naszej pentarchii, odbijania prowincji, do tego jeszcze przejdziemy. Prowincje w większości mamy greckie, prawosławne, więc nas nie interesuje. Dyplomacją zaraz się zajmiemy, bo to będzie mucio ważne. Mamy trochę armii i o dziwo nasza armia, mimo jakichś tam fabułkowych debuffów mechanicznych, których trzeba pozdejmować, pousuwać, na start rozwala wszystkie armie tureckie. Wszystkich Osmanów, wszystkich tam po kolei będziemy klepać. Nie powinno być większego problemu. Teszki. Na początku technologia w EU5 jest mało rozbudowana, ma mały impact, generalnie niewiele daje, a czy w późniejszym etapie nie wiem, bo zwykle Europka 5 tak szybko się nudzi, że nie wiadomo, czy to cokolwiek ma ważnego, ale weźmy tutaj dyplomację, podkręćmy. Dwa teszki, rozwój mieszczan możemy podkręcić, możliwości dyplomatyczne podkręcimy, bo armię mamy wystarczająco. Możemy rozwój instytucji, bo tu zaraz renesans w ogóle się striggeruje za jakieś 10 lat, zawsze się triggeruje. Tradycja kulturowa, dobra, i bizantyjską historiografię sobie wkręcimy, wmontujemy. Na rywala ustawimy, uwaga, na rywala ustawimy Osmana, na rywala ustawimy Bułgarię i na rywala ustawimy Serbię, moi drodzy eksperci. Więcej rywalów nam na razie brak. Nasz dziedzic jest amebą albo dzbanem, to mało powiedziane. Może się go potem nauczy pływać, bo Bosforze wypadnie tam z jakiegoś pięterka, rozumiesz tego. Przypadkiem oczywiście. Przypadki chodzą po ludziach, zwłaszcza po negatywnych dziedzicach. Na razie już wszystko. Zwiększ mu, nie wiem, edukację wojskową. Mamy też nieskodyfikowane prawa, moi drodzy żbiczki. Dystrybucja metali szlachetnych. Wprowadzimy zakaz eksportu złota i srebra. Musimy więcej produkować, więcej właściwie przychodu z bicia waluty będziemy potrzebowali. A tak mi się wydaje. Historycznie też było, że Bizancjum mocno cierpiało z powodu odpływu tego srebra i złota, więc powiedzmy, że fabułkowo-lorowo wprowadzone. Dobra, git. Jeszcze jakieś szekielki zostały na dalsze działania. Budować nie ma co, bo nic nam nie będzie zarabiać, bez sensu. Trzeba będzie zaraz prawomocność podkręcić, bo zacznie spadać. I teraz tak, pierwsze co robimy, mamy 4 dyplomatów, znaczy 4 akcje dyplomatyczne, tak to działa. Przede wszystkim zaczynamy budować siatkę szpiegowską na Osmaniego, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zaczynamy budować siatkę szpiegowską na Serbię. Siatka szpiegowska na Serbię. Pyk, budujemy siatkę szpiegowską na Serbię. Doskonale. Poprawimy sobie relacje z Wołoszczyzną. Może być przydatna. Skorzystamy z tego. 2,5 dyplomacji, git. Poprawa opinii z Wołoszczyzną. Doskonale. Oraz poprawa relacji z Neapolem, królem Robertem Mądrym Anjou. Poprawmy opinię. Co prawda Neapol posiada swoje posiadłości tutaj w Albanii, od nich zależny, i część tego Półwyspu Peloponeskiego, tutaj są ich papety. Tak samo Sycylia posiada Ateny i tak dalej, od nich zależne, ale na razie musimy gdzieś tam na zachodnimi frakcjami próbować się dogadywać. No i świetnie, myślę, że jesteśmy przygotowani na ten lorowy, fabułkowy upadek. Czy nasze Bizancjum, czy nasze upadłe imperium przetrwa? Zaraz się dowiemy. Dobra, odpauzowujemy. Ogłoszono rywalizację, budowy nowego rynku. Na start posiadamy też sojusz z Trapezuntem, który będzie dość przydatny i owocny, mam nadzieję. Generalnie musimy jak najszybciej przejść. Czemu Papaj zawsze ogłasza nas na start rywalem, gdzie jedna z naszych mechaniczek wymaga dogadania się z Papajem i frakcjami zachodnimi? Nie mam pojęcia, ale nawet nie ma co próbować poprawiać z nimi relacji, to jest zbyt kosztowne, nieopłacalne.
I dobra, weszły pierwsze przeliczniki. I generalnie musimy więcej wydawać na dyplomację, bo będziemy musieli akcji dyplomatycznych kręcić, więc trzeba tu troszeczkę załadować więcej szekla w to. 2,20. Ty, w ogóle im więcej się ładuje, tym większy jest kontrwywiad. A to nawet nie wiedziałem, w sensie nie zwróciłem wcześniej uwagi, tak? Koszty dyplomacji, kontrwywiad. Tak, im więcej ładujemy. Ej, nawet logiczne. Nawet spoko. Pierwsza mechaniczka... Pierwsza mechaniczka, tureckie zagrożenie. Kebabini w postaci Orhana, na razie najsilniejszego, rozumiesz, byjku osmańskiego, zagraża. Trzeba ich powstrzymać tu i teraz. Jak ich powstrzymamy? Po prostu atakując ich day one. Atakujemy Osmana, bo seria przymula. Dosłownie, no. Kebabini nie jest problem, po prostu musisz go zaatakować. To jest tak głupie, że tu nie ma żadnej jakoś fabułkowo-lorowej, mechanicznie rzeczy przygotowanej. Po prostu musisz jak najszybciej zrobić Wargola. Czy to ręcznie, czy to przez Sejm. Ich zaatakować i tyle. I jak będziesz ich na siłę atakował, to się reformy zaczną robić. No nie wiem, no to jest tak głupie, słabe, po prostu kolorowanie mapy puste. Dobra, losy Feniksa. To jest kolejna mechanika, już stricte na nasz upadek, gdzie możemy wskrzesić niczym Feniksa z popiołów. Tu będzie seria, rozumiesz, eventów, mechanik, w teorii powinno być, a jak będzie, to zaraz się przekonamy. Jest jeszcze nadzieja, dopóki my klykamy. To jest Kebabini. Na razie najsilniejszym bejkiem są Osmanowie, to oni dostają wszelkie bonusy i tak dalej. Jak ich ściśniemy, to po prostu kolejny bejk będzie wchodził. I teraz tak, losy Feniksa. Generalnie, żeby zrobić te wszystkie modyfikatory, w sensie zakończyć upadek, no to po prostu musimy jak najszybciej podbić wszystkie bejki osmańskie. I tyle. I to jest tyle. Cała reszta nie ma znaczenia, po prostu musimy podbijać. Cokolwiek się będzie odpalało, musimy podbijać. To jest tak głupie. Tak głupie, proszę państwa. Bizantyjska sukcesja. Bizantyjska sukcesja to też w ogóle jest jakiś apogeum, ale na razie nic z tym nie zrobimy. Największy problem finansowy jest z wbijaniem prawomocności. To najbardziej będzie szarpało nasz budżet, żeby utrzymać. Generalnie mamy po prostu -1 za to, że po prostu mamy stałe -1. Ale trzeba inwestować. Dobra, potężny despota. Tutaj Serbia ma takiego papeta w postaci 3 prowincjonalnych, rozumiesz, jakiś studzianek, strunicy, cholipka wie co. Tu jest Żbiczek, który jest nielojalny i możemy go przyciągnąć na naszą stronę. Despota Stefan Ochmurmurjowicz, rozumiesz? Jak go odpowiednio obsypiemy złotem i wbijemy, że ten jego papet, znaczy serbski papet będzie miał mniej niż 50 lojalności, no to przyciągamy go na swoją stronę. Aby to uczynić, potrzebujemy siatki szpiegowskiej, dlatego tam od razu poleciał dyplomata. Nie wiem, czy warto w ogóle w to inwestować, no ale pod fabułkę, pod lore, jakąś mechaniczkę, coś jest dodane, spróbujemy to osiągnąć. Co nie zmienia też faktu, że Europka 5 ma jakieś, nie wiem, pół roku od premiery. Ma oficjalnie polską wersję językową, która woła o pomstę do nieba. Nie rozumiem, jaki jest problem dla tak dużego studia zmienić, naprawić kilka tekstów, rozumiesz, mongolskie Orda, bizantyjskie cesarstwo, zamiast cesarstwo bizantyjskie czy cokolwiek, mongolskie... Co to w ogóle ma być? Ręce opadają i my szeklami za to płacimy i my to klykamy. Odradzam każdemu, kto jest spaczony i ma chociaż 2 szare komórki, nawróćcie się i nie klikajcie EU5. Nie klikajcie. Mówię wam, z ręką na sercu, Imperator Rom, fajniejszy mechanicznie, fajniejszy fabułkowo, fajniejszy, przyjemniejszy do klikania. Też mamy te wszystkie mechaniki z populacją, religiami, no bo wiecie, że EU5 robili ludzie od Imperatora Rom, nie? I oni tam dużo rzeczy poprzenosili. No to dosłownie jest wycięty Imperator Rom. Tak więc, no... opamiętajcie się i nie podążajcie tą drogą. Jeden z fabułkowych eventów, i ten akurat ma znaczenie, ponieważ głowa naszego gabinetu, ten Ioannis Kantarzewskis, ma możliwość objęcia stanowisko współcesarza. Jednak on nie chce. On nie chce, a wiadomo, że osoba, która nie chce rządzić, a ma taką możliwość, jest najbardziej odpowiednia do tego. Tak więc my na siłę zmusimy go do przyjęcia oferty i zostania współcesarzem naszego prosperującego imperium. Rozumiesz? Cesarstwo bizantyjskie, albo bizantyjskie cesarstwo, spolszczenie, jest tak potężne, że potrzeba aż 2 cesarzy. Rozumiesz? Wschód i zachód. Trzeba podzielić imperium. Generalnie historyczne jest
nie wrzucenie go siłą na to stanowisko, ale my chcemy. My chcemy, co prawda boostuje to szlachtę, ale ta szlachta i tak ma takie wpływy, i tak przez długi czas nic z tym nie zrobimy, bo się po prostu nie da. Bo trzeba wbić prawomocność i stabilkę, że to nic złego się nie stanie, a jako współcesarz dostaje dużo większą wydajność w gabinecie plus 50%, plus on jeszcze jest premierem. Tak więc to są dobre rzeczy, dobre nowinki. Zmusimy go do przyjęcia władzy, dzięki czemu powinien mieć, o właśnie, prawie 200% wydajności. Rozumiesz? Rozumiesz? No właśnie. Wow, przed chwilą dostaliśmy losowy event, gdzie kosztem 10 poparcia kleru zyskaliśmy 7 stabilki, także bardzo dobre nowinki, a teraz mamy kolejny jakiś losowy event o marynarzach, którzy zaczynają przechodzić na kebabiniową wiarę. Moglibyśmy ich do tego zachęcić, co 115 szekli trzeba by przepalić i byśmy dostali jakiegoś eksperta, admirała kebabiniowego. Albo możemy powiedzieć, że nie potrzebujemy obcych wyznań na naszych statkach i to daje 10 prawomocności. Niesamowicie dobry nowinek dla naszego cesarstwa bizantyjskiego. Dostaliśmy 2 losowe eventy, które niesamowicie nas wzmocniły. W ogóle ktoś buduje kopalenkę złota, to nie my. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Genuańczycy historycznie przyjmują Chios i my nic z tym nie możemy zrobić. Możemy tylko potwierdzić, przytaknąć i Chios zostaje podebrane nam przez Republikę Genui. Generalnie z tymi republikami tu mamy mechanikę. Tu mamy losy Feniksa i tu są rzeczy do klikania, ale tak naprawdę to my nic tu nie musimy klikać. Przynajmniej do tej pory, na początek. Musimy jak najszybciej wbijać prawomocność. Cokolwiek kliknięcie tego zabiera nam prawomocność. Reforma armii nie jest potrzebna. Patronat nad tym. Satysfakcja społeczna też nie jest potrzebna, nam nic nie da. Przywilenie kupców totalnie też nieprzydatne, proszę Państwa. Także no super mechaniczki, podoba mnie się. Trzęsienie ziemi w regionie Konstantynopol. Historyczne trzęsienie ziemi, które nawiedziło naszą stolicę. Spokojnie, katastrof będzie sporo. Zwłaszcza jak się Skaveny zalęgną, przypłyną statkami handlowymi, Skaveny się szczurki zalęgną i nam jakąś dżumę po całym imperium rozsierdzą. Ale nie uprzedzajmy faktów. There is nothing we can do. Tracimy 10 prawomocności. Dobrobyt maleje oraz wpływy religijne, albo możemy natychmiast finansować naprawę. Jeżeli wydamy te 337 szekla, bankrut murowany od ręki, także nic nie możemy zrobić. There is nothing we can do, jak to mawia klasyk. Siedzimy smutni nad ruinami Hagi Sofii i patrzymy. No boli utrata tych 10 prawomocności, ale jest jak jest. Europka dała 10 prawomocności, a Europka zabrała 10 prawomocności. To jeszcze nawet nie jest ta epidemia. Mieszkańcy Konstantynopola rozpaczają, gdy ich rodziny i sąsiedzi padają ofiarą nieustającej epidemii, której źródłem jest Odra. Do Odry to mamy daleko, hehe, bo czaj jest rzeka Odra i epidemia Odry i Odra, że daleko, mało śmieszny żarcik. Proszę napisać XD w komentarzach, zając się starał. Kolejny dobrobyt spada, there is nothing we can do. O, super, ty, wylosowało perka dla naszego cesarza. Charyzmatyczny negocjator, dyplomacja, atrakcyjność małżeństwa, miesięczne postępy w ugodowości. Doskonałe nowinki. Kolejna piękna mechanika. Walka o bizantyjską koronę. Lata niewłaściwego zarządzania, intryg dworskich i niestabilnych rządów stały się przyczyną naszego upadku. Niczym cienie o zmierzchu wiele prominentnych figur o cesarskich aspiracjach zebrało się, aby podjąć żałosną próbę buntu. Ich zdaniem na bizantyjskim tronie ma zasiąść Demetrios Palokinos, kolejny rudy żbiczek. Musimy się go pozbyć jak najszybciej. Ty, a to nie jest członek naszego gabinetu przypadkiem? To był członek naszego gabinetu. Ja dobrze wiedziałem, że my tego rudemu nie ufać. Właśnie się zastanawiałem, ale losowo mu podbiło statystyki, ja go zatrudniłem. Właśnie zdałem sobie sprawę, dlaczego my go nigdy nie zatrudniali, ale mniejsza. Generalnie historycznie Bizancjum to było strasznie niestabilne, wewnętrzne pod kątem właśnie tym politycznym, sukcesji cesarskiej. Strasznie niestabilne, jeżeli chodzi o te wszystkie dysputy religijne, prawosławne, te teologiczne spory, które wpływały na politykę, wojny i tak dalej. No i zewnętrzne ekspansje. No i tu byłoby fajnie, gdyby ta bizantyjska sukcesja faktycznie miała jakiś duży impact, żeby miała duży wpływ. Generalnie to trzeba czekać, aż on po prostu zemrze z przyczyn naturalnych. Akurat mamy epidemię Odry, no byłaby przykra, jakby się zaraził, ale on generalnie sam z siebie musi paść. No i tu mamy rzeczy do klikania. I generalnie co musimy zrobić tak naprawdę,
Chociaż nawet nie musimy, no ale zrobimy to, bo tutaj prestiż przepalimy, prestiżu mamy dużo. Poprosimy szlachtę o pomoc. Oni się w teorii zgodzą, jeżeli nadamy im przywilej. To jest chyba losowy przywilej, z tego co widzę. Oni by chcieli flotę arystokratów. Spoko, możemy im to nadać. Większa lojalność, większe wpływy, mniejsze koszty tego utrzymania naszej floty, co jest spoko. Przyda się, możemy to wrzucić. Udamy się teraz do duchownych. Udamy się do duchownych. Duchowni chcą zmniejszone zobowiązania wojskowe. Oni i tak chyba duchowi nie mają dużego wpływu, no to jest akurat katastrofalne, jeżeli o to chodzi. Przywilej. I bardzo mnie się nie podoba. Nie wiem, chciałem gdzieś sprawdzić, jaki procent duchowni wkładają się na nasz pobór. Poboru w armii 5%, rozmiar poboru duchownych. Nie wiem, jaki oni mają wpływ. Czy to jest dużo te 5%, 25%, czy oni jakieś grosze wystawiają. No ale dobra, załóżmy, że nie możemy sobie pozwolić. Im spadnie o 5% satysfakcja, ale my to podbijemy. Jeszcze raz kiedyś spróbujemy. Jeszcze udamy się do mieszczan. Mieszczanom wylosuje się mieszczańskie prawa do ziemi. Maksymalny rozmiar budynków pozyskujących surowce. Oj. Negatywne rzeczy się polosowały. No dobra. Też możemy na razie odrzucić, a oni akurat mają duże wpływy. Generalnie oni mają 1,5% miesięcznej zmiany. Spoko. Nie ma tragedii, bo jeszcze można to potem odpowiednim agentem, odpowiednim członkiem rządu zbijać. O, jaki ładny żbiczek, 16-letni Amanuelos. On będzie mógł dowodzić armiami, widzę. To weźmiemy w takim razie Michaela Komanosa. Nam tego sobie zostawiłem jako doradcę armii. No i na razie to tyle. No, kolejna piękna mechanika, gdzie w sumie siedzisz, czekasz, aż się gdzieś tam cyferek załaduje, nie masz większego na to wpływu. No się nie musisz za bardzo się tym przejmować. O, w ten sposób. Jedyne, czym musimy się tak naprawdę przejmować, to żeby upilnować wypowiedzenie wojny Osmaniemu oraz żeby nie zbankrutować. Nie wiem, czy to nie jest moment, gdzie trzeba będzie troszeczkę zacząć szekielki drukować, bo na razie mamy tylko 5,5 szekla dochodu z mennictwa, żeby inflacji nie podbijać. I tak na start mamy 10% inflacji. Czy od razu chcemy... I możemy jeszcze brać pożyczkę? Możemy. No to klikaj tam pożyczki, tam kurde. Historyczny event o reformie rzymskich sądów powszechnych. Tu w ogóle jest podpowiedź, że historycznie możemy to usunąć za 32 szekla. Usuniemy jakąś reformę, nie wiem, czy tu wina spolszczenia, czy coś jest źle opisane i czy faktycznie tam coś się zmienia, ale dostaje 10 zdolności administracyjnych, więc to akurat spoko będzie. Utworzony pod koniec XIII wieku przez Andrikosa II, ty jesteś trzecim Andrikosem, trzecim. Sąd rzymski miał w swoich szeregach kilku skorumpowanych sędziów. Dobra, no zreformujmy. Niewielkie koszty, 32 szekle, myślę, że, o właśnie. Usunięto Kirikori coś tam. Wpływy stanowe ze stanowiska, modyfikator szybkości biurokracji. Nie mam pojęcia, ale zakładam, że to jest dobre. Kolejny pożyczek gdzieś tam chwycony. No i mamy 20 siatki szpiegowskiej na Osmaniego. Możemy teraz wykonać tak zwane działanie tajne w postaci stworzenia casus belli. A stworzymy roszczenia wobec prowincji... niech będzie Bolu. Tak, stwórzmy casus belli. Teraz musimy czekać, aż to casus belli się załaduje, także poczekajmy chwilę. Swoją drogą ta epidemia odry zabrała nam 3,5 tysiąca obywateli. No my zaczynamy z milionową populacją, która w sekundę sobie spada sama z siebie. A, bo my wyzwoliliśmy też chyba papety, tak? Ta epidemia na razie nie ma większego wpływu. Jedyne co możemy robić to chyba stawiać szpitale, także tu większej mechaniki też nie ma na tą zwykłą epidemię. Oczywiście nasza sytuacja jest gorsza niż obecnie ONZ. Nie ONZ, tylko NFZ. Nie będziemy stawiać żadnych szpitali, żebyście sobie nie myśleli. To nie będzie tak, że jak w Polsce, rozumiesz, to lekarz dzwoni do nas, do obywateli biednej Polski i pyta się, czy u was wszystko w porządku, czy nie potrzebujecie wizyty na jutro. Taki jest poziom NFZ, tak nam obiecali, że będzie. Tymczasem Węgry podbijają Habsburgów. Nie wiem, czy to dobre nowinki, bo silne Węgry mogą być dla nas zagrożeniem w przyszłości. Możemy też zwołać parlament do Konstantynopola. Ty, nasz Konstantynopol jeszcze trzyma powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Super. Generalnie cała nasza wegetacja stoi na tym jednym mieście, bo pozostałe prowincje i tak nic nie zarabiają. Na kontrolę na razie nie ma co patrzeć. Bo i tak nic z tym nie zrobimy, nie zainwestujemy, nie zmienimy. Także do Konstantynopola. Coś, co łatwo przejdzie. O, ćwiczenia wojskowe. Moralki +5, bardzo dobre. Szlachta to popiera. Przyda się. Pyk. 63%. Generalnie
Moglibyśmy Casus Belli, ale Casus Belli już się robi. Poprawa opinii. Kosztem tego. No trochę Stany są niezadowolone. Myślę, że na razie nic więcej z tym semem nie robimy. Moglibyśmy sobie jeszcze Casus Belli, nie wiem, na Bułgarię czy Serbię zrobić, bo z każdym z tym krajem możemy na spokojnie sami wygrać. Ale powolutku nie śpieszymy się. Rozkoszujmy się pięknem EU5. Tak. Źle to zabrzmiało, ale jest jak jest. Siatka szpiegowska, znaczy tego, roszczenia do prowincji 20%. Czekamy na razie. Wizyta podejrzanych osób. Proszę Państwa, dwór zawitało kilka nieco podejrzanie wyglądających postaci. Złożyli pewną ofertę. Bazyleus może skorzystać z ich usług. Ludzie ci twierdzą, że są gotowi i zdolni do robienia rzeczy, których każdy rezolutny władca nigdy nie raczyłby zrobić publicznie. To się tyczy tego... tego despoty, o którego walczymy z Serbią. Za 10 szekli możemy wbić 25 siatki szpiegowskiej. Albo 5 prestiżu. Poczekaj, bo my już ręcznie wbiliśmy dużo. Ile my potrzebujemy, żeby podbić... Czekaj, bo to się patrzy tu, ale siatkę szpiegowską robi się Overrolda. Agitacja za niepodległością kosztuje 30 siatki szpiegowskiej. Mamy równo 30 siatki szpiegowskiej. Tak więc nie musimy chyba tego przepłacać. Kliknijmy za... A ile wy macie tego? 65. Oj, poczekaj, bo... Źle się polosowało, bo on miał żyć, a mu się zmarzło. Bo on był nielojalny. Właśnie dlatego tak dziwię się, że jest ten event od niego, a mu się zmarzło. Pewnie randomowo. W wieku 49 lat, 4 miesiące temu. Jak klikniemy agitację za niepodległością... Dobra, wystarczyło. Mają 40 lojalności. Ile agitacja zbija? 25% zbiła? 25% chyba zbiła. No dobra, to nie potrzebujemy więcej siatki szpiegowskiej. Dzięki temu możemy prestiż jeszcze podkręcić. Pyk. A będziemy potrzebowali dyplomatów. Dużo. Dużo będziemy dyplomatów potrzebowali. Ryzyko bankructwa. No i tu wchodzi, uwaga, drukareczka. Drukujemy szekielki. Drukujemy na wojnę z kebabini. Na razie zmniejsz tego, utrzymanie. Pyk. Pyk. I z Serbii wycofaj dyplomatę. Anulowe budowy siatki szpiegowskiej. Ok, dzięki czemu więcej dyplomacji powinniśmy kręcić. A nie, my jeszcze możemy się zapożyczać. Dobra, panie tam. Na razie... Dobra, gdzieś tam już powoli drukuj te szekle. Powiedzmy tam, żebyśmy mniej niż 10 na miesiąc tracili. No, najtrudniejsze na razie na tym Bizancjum jest nie zbankrutować, nie? Żeby wbijać te statystyki, które kosztują. I czekać do pierwszej wojny z kebabinim. O, jaki dobry ten żbiczek! Konstantinos Polulologilos 187 100. I twoje perki to tajemniczość. Szkoda, że nic nie masz do armii, bo już wiemy jednak, kto poprowadzi nasze armię. Ile ty masz lat, morda? 47. Trochę mało. Zakładam, że to jest jakaś postać historyczna. Sprawdzi się w naszym wojsku... No nie, wrzucimy go na razie do administracji, ale go chyba powołać będziemy mogli. Tak czy siak, 5 prawomocności, 2,5 stabilki brzmi jak bardzo dobry plan. Sprytny powiadasz. Michael Palologilos. Historycznie chyba on przejął władzę docelowo, tak mi się wydaje, ale mogę głupoty gadać. Rozwój, sprytny, ty, dobry. Nie chciałbyś faktycznie przejąć władzy. Zrobimy ci oczywiście edukację wojskową, żebyś potem prowadził naszych katafratów. Dobra. Ćwiczenia wojskowe, super. Mamy 60% roszczeń do osmańskiej prowincji. Oni tu zajęli jedną kratkę. Mogliśmy interweniować w ogóle w tej wojnie, jak sprawdzałem. Była opcja, żeby interweniować, ale my chcemy mieć roszczenia i tutaj pokojowo wejść, bo generalnie dużo agresywnej ekspansji będzie się wbijać. Widzę, że Stany powoli się stabilizują. Bizantyjska sukcesja w ogóle sama z siebie zaczyna spadać. Super mechanika. Losy Feniksa. Potem skorzystamy z delegacji katolickiej, głównie po to, żeby kliknąć sojusz z Neapolem, ale to potem się kliknie. Puśćcie ich, kim są, ustali się potem. Migracja. Mogą ubogacić naszą społeczność. Dostajemy 200 populacji, która migruje chyba z Calnik, to brzmi z turecka. I generalnie bym się zgodził, ale potrzebujemy stabilki, a to jest 2,5 stabilki. 200 populacji praktycznie w milionowym naszym kraju nie ma większego znaczenia, a 2,5 stabilki na tym etapie jak najbardziej, także klikniemy. W ogóle praktycznie już zarabiamy. No dobra, trochę inflacyjnie drukujemy tego szekla, wbiliśmy 12% inflacji, ale i tak jest dobrze. Wypaliliśmy też do końca wyczerpanie wojenne, doskonale.
Nasz główny współcesarz ukończył zbijanie War Exhaustion do wojny z Osmanem. Bardzo dobre nowinki. Mógłby teraz zająć się, no chyba obłaskawianiem stanów, żeby tutaj wyrównać, zwłaszcza Claire i chłopi są lekutko rozsierdzeni. On ma genialne do tego predyspozycje, żeby zajmować się tymi stanami. Pozostałe jakieś zwiększanie kontroli na tym etapie u nas w naszym przypadku nie ma większego znaczenia. To chyba najlepsze, co możemy kliknąć. Skup się na na Claire'ze, żeby jak najszybciej to podbić do góry. Doskonale. I zyskano Casus Belli. Proszę Państwa, mamy to. Mamy Casus Belli na Kebabiniego. Tutaj już Orchanka Osmangolu nie ma, teraz jest Murat, przejął władzę. Mamy 3 dyplomatów gotowych. Możemy wypowiedzieć wojnę. On się posojuszował, bandyta jeden. No to leciutko komplikuje to sprawę, ale nadal możemy stoczyć wielką wojnę naszych czasów i my to zrobimy. I my zwyciężymy. Obiecuję wam, dam wam zwycięstwo. Ja, zając pierwszy tego imienia, jako Cesarstwo Bizantyjskie, ściśniemy sojusz, trójporozumienie osmańsko-karasynickie, gerymenickie, rozumiesz? Zarobimy na tej wojnie, szekielki przytulimy. Ale to wszystko w kolejnym odcinku. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Wojna z Kebabinim, znajomy Polsatu, reklama. Widzimy się w następnym. Cześć, cześć, trzymajcie się następnego.